1982 roku wyjechaliśmy, to znaczy ja, mój mąż i malutki synek Mateuszek do Ameryki. Był to dla moich rodziców bardzo bolesny okres i dla nas rozstanie. Tato przeżył to bardzo, bardzo mocno. Zresztą cały czas był bardzo zrozpaczony, że rozstał się ze swoim ukochanym wnuczkiem. I po 3 miesiącach pobytu naszego za granicą napisał pierwszy list do Mateuszka. Wtedy listy nie szły tak jak teraz szybko i nie było połączenia telefonicznego. Także przekazywało się, to był stan wojenny, przekazywało się te listy przez znajomych. Także to był długi proces. A więc pierwszy list dotarł do nas 28 października 1982 roku. I to jest wierszyk, który napisał troszkę dziecinnym językiem Mateuszka, używając jego określeń, dwulatka, gdzie używa na papaję to są konie, a lula to woda, kokonie to jest pociąg. Taki śmieszny język dziecięcy używa w tym liście. Także posłuchajcie. Dziadzio już w łóżku, śpij Mateuszku. Sen nas przeniesie w las i w zalesie, w gęstwinę bajek, gdzie rżą papaje, gdzie mkną kokonie, gdzie jest ustronie z brzozowym pniem. Życie wróbelku jest tylko snem, który przyśniło się jednocześnie. Dobranoc, Mati, spotkam cię we śnie. I gdy nam jawa stawia przeszkody, w śnie powrócimy w nasze przygody. Między paprocie, mruły i ziaby będziemy nosić lule dla baby, cieszyć się każdym parszywym kotkiem i reperować balonik motkiem. Kochać każde mądre narzędzie. My obaj razem, zawsze i wszędzie. I mama z tatą, baba i zi, śpij Mateuszku, dziadzia już śni. Po tym pierwszym liście zaczęły napływać inne. Niektóre były do mnie, a niektóre tylko do Matiego. Te do Matiego, jak był malutki, były wyłącznie ilustracyjne z niewielką ilością tekstu, który ja Mateuszkowi czytałam. Były to bardzo piękne listy, wypracowane niesłychanie. Tu na przykład mamy taki list rysunkowy o Misiurym Cim Cim. Dziadek stara się opowiedzieć historię misia, złodzieja lisa. I tutaj też opowiada, co się dzieje w Polsce, kilkoma obrazkami. Mówi dosyć o tych misiach, teraz porozmawiajmy o ludziach. I pisze, że wysłałem ci lornetkę, przysłał przez kogoś, żeby przybliżyła wszystko, co jest bardzo daleko. Nawet tutaj, że tak przybliży, że dosłownie będzie tak jak koło nosa będziesz miał. I tutaj jest, dziadzio siedzi na nosie Mateuszka. Tak została przez tą lornetkę przybliżony. I zawsze jakieś ptaszki zamieszczał, bo nazywał Matiego wróbelkiem, a mnie ptaszkiem. Taki ptaszek, co konie dusi. Potem opisywał, jak Mati rośnie, na przykład, tutaj jest na tym rysunku, że już pewno Mateuszek jest taki duży, że dziadek musi wchodzić do niego po drabinie. A tu babcia też stara się wyciągnąć łapki do wnusia. Opowiadał najrozmaitsze przygody, które oglądał w telewizji. Tutaj dziadek włazi, Mateuszka jako Asterixa, bo wtedy Mati bardzo się entuzjazmował tymi książeczkami, komiksami Asterixa. Wklejał zdjęcia najrozmaitsze. Tutaj to zdaje się chyba są życzenia z okazji Bożego Narodzenia, jakie to prezenty Mati miałby dostać. A tutaj na przykład opowiada o tym, jak się czuje w tej chwili, jak wszyscy wyjechali, bo moja mama wyjechała tutaj do Ameryki i pisze, tobie to dobrze, masz obok siebie mamę, tatę i babkę, tutaj wszystkich narysował, a ja jestem sam jak palec. Wszystkie inne palce ucięte leżą, a tutaj dziadek sam jak palec jest.
Proszę bardzo, tutaj smutny dziadek. I tym jednym palcem można tylko dłubać w nosie. Każdy z tych listów jest takim malutkim arcydziełem, w którym opisuje przygody ich dwojga, jak później, jak mogliśmy już jeździć do Stanów, ze Stanów do Polski. A wtedy dziadek oprowadzał Mateuszka po Starym Mieście, oprowadzał go po kościołach, uczył stylów różnych, chodzili razem do muzeumów, opowiadał o historii Polski, czytał książeczki i tutaj właśnie opowiada o tym, jak jesteśmy teraz od siebie daleko, ale byliśmy razem. Tutaj Mati jest zawsze z dziadkiem w Polsce, jego cień taki, a tutaj dziadek mocniej narysowany, a tutaj Mati jest za oceanem w USA. Ale w dalszym ciągu w myślach są zawsze razem. A tutaj opisuje, jak już był w Stanach, Mati chodził wtedy na karate, już jako większy chłopczyk, więc tutaj opisuje jego przygodę, ćwiczenia jak na karate. A tutaj, ale proszę Cię, ćwicząc, miej litość nad meblami, a zwłaszcza nad tym starym, poczciwym fotelem, na którym sypiał Rex. I tutaj wszystko jest rozwalone, meble, bo Mati tak ćwiczył, a tutaj Rex pod starym, rozwalonym fotelem siedzi. Także każdy z tych listów to jest jakaś historyjka. I namawia Matiego, który był wtedy bardzo szczupły, do ćwiczeń gimnastycznych. I opowiada o przyjeździe jego ojca do Polski, jak to tatuś przyjechał i opowiadał tutaj rozparty na kanapie, która dokładnie wygląda tak, jak wyglądała kanapa u nas w domu, ten sam wzorek. Także taki bardzo, bardzo pracowicie to wszystko wykonywał. Tutaj opowiada o remoncie mieszkania na Broniewskiego, jak malował ściany. Teraz wiadomości warszawskie. Maluję, co prawda nie tak pięknie jak Makowski, Witkiewicz albo Van Gogh, ale też ładnie. Na biało, wszystko na biało. Bardzo dużo czasu poświęcał właśnie opowiadaniom o tym, o malarzach, o stylach, prowadzając Matiego na wystawy najrozmaitsze. Także w każdym z tych listów takie rzeczy właśnie porusza też. A tutaj opowiada mój kochany wróbelku, to jest Warszawa i taki wiatr niesamowity, zima się zbliża, że kolumna Zygmunta aż się chwieje. I wszystko tutaj na tym rysunku fruwa, a ptaszek to ma nawet kapiący nos, bo jest tak mokro i nieprzyjemnie. I tutaj też na balkonie ptaszki, dziadek ma katar i krople deszczu są takie bardzo, mają zły wyraz twarzy. A w polityce tutaj się kłębi, bo też wiadomości polityczne przekazywał. Proszę bardzo. I tu dziadek i babcia przesyłają uściski do Mateuszka w Ameryce. Później, kiedy Mati już był starszy, to już coraz mniej tych listów rysunkowych było, a raczej tylko właściwie rysuneczkowe były takie ozdobniki. Tutaj już to jest, Mati miał 12 lat, czyli już tak mniej rysunków, a więcej tekstów. Zawsze pytał go, co czyta, czym się interesuje, zachęcał do literatury. Tutaj opowiada o Bożym Narodzeniu w Polsce, że jest smutno, że 2 dni przed świętami dziadek kupił choinkę. Na tym rysunku widać, jak niesie ją do domu owiązaną sznurkiem, a tu dziadek wiesza na choince ozdoby. No i tu już widać więcej tekstu, bo to już jest, Mati miał wtedy na 15 lat. No to już trudno było rysować takie rysuneczki jak dla małego dziecka, a tutaj właśnie ozdobka tylko wróbelek. Zawsze jest na każdym rysunku wróbelek. A tutaj życzenia do Mateuszka 15-letniego. Wszystkie kartki tutaj mi latają. Tutaj 15-letni Mateuszek. Ostatni list jest już tylko życzenia z małymi ozdobnikami.
na 16 urodziny Mateuszka, ale chyba tego już nie znajdę między tą kotłowaniną listów. O, proszę, jeszcze może taki szybki spojrzenie na wszystkie listy. Tu jeszcze mam cały album z nimi. Tutaj już te jeszcze już są uporządkowane, te jeszcze niekoniecznie, ale kiedyś też znajdą swoje miejsce w albumie, zanim kartki się rozpadną. I to już wszystko.